Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Moi drodzy, dzisiaj odcinek dla początkujących, ale nie tylko dla początkujących, również dla tych, którzy zastanawiają się nad Sokratesem, Platonem i innymi starożytnymi filozofami, bo oto zaczynamy dyskusję od takiego dżentelmena, który chodził jeszcze przed naszą erą po ziemi, nazywał się Zenon i on powiedział o pewnym takim konflikcie filozoficznym, Łukasz, mianowicie o tym, że nigdy człowiek nie jest w stanie dojść z punktu do punktu. Tak, podobnie jak, że nie jest w stanie biegacz dogonić żółwia. A to inny. To inny powiedział. Będziemy kiedyś nagrywać te jakby wszystkie wątki filozoficzne, ale Zenonowi chodziło o to, że zawsze jak gdzieś musimy dojść, to musimy pokonać połowę drogi, żeby później móc pokonać drugą połowę drogi. I problem polega na tym, że zawsze od punktu dzieli nas połowa drogi, więc dzielimy na pół, na pół, na pół, na pół i zawsze zostaje nam jakiś mały kawałek. Filozofowie lubili zadawać sobie takie pytania. Ktoś to rozwiązał ostatecznie i wyjaśnił w sensie logiczno-filozoficznym. No, chodzi o to, że czas czy odległość nie zawsze może być kwantyfikowana. Ale o tym żółwiu to chyba mówił też Zenon, tak mi się też mi się tak wydaje. Że jak biegacz ma dogonić żółwia, załóżmy, że dajemy żółwiowi 100 metrów przewagi, no to będzie pewien czas, zanim biegacz przebiegnie te 100 metrów, no i można by pomyśleć, że już złapał tego żółwia, ale niestety on się trochę odsunie, no więc wtedy ten biegacz znowu dobiegnie do tego żółwia, gdzie on był, ale w tym czasie żółw też się odsunie, no i tak będzie łapał króliczka w nieskończoność. To samo dotyczyło strzały. Strzała wystrzelona nigdy nie powinna dolecieć do punktu, bo zawsze droga dzieli się po połowie, ale właśnie dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest halving. Tak. Halving. Gdybyś mógł wyjaśnić, Łukasz, co to jest halving? Niesamowita rzecz. Halving, jak sama nazwa wskazuje, to jest dzielenie na pół. Bitcoin, bo od niego to się zaczęło, Bitcoin ma wbudowany w siebie taki mechanizm przyznawania nagrody za każdy wykopany blok. Na początku było to 50 bitcoinów, czyli każdy, kto wykopał blok, dostawał 50 bitcoinów. No i tak było przez pewien okres na samym początku. Gdybyśmy zostawili taką zasadę, no to ilość bitcoinów, które byłyby wydobyte, byłaby nieskończona. Ale Mike Satoshi albo Satoshi Nakamoto. Tak, freudowska pomyłka. Więc Satoshi Nakamoto nie chciał, żeby Bitcoin miał nieskończoną ilość dostępnych środków, tylko chciał to ograniczyć. I stwierdził, że najprostszym i bardzo takim zrozumiałym mechanizmem będzie właśnie zmniejszanie jego podaży. Ale stwierdził, że nie będzie tego robił w takim płynnym cyklu, czyli że co każdy blok jest mniej wydobywane bitcoinów, tylko właśnie co 210 tysięcy bloków nagroda, jaka będzie przyznawana przez kolejne 210 tysięcy bloków, będzie o połowę mniejsza od tej poprzedniej. Czyli na początku mieliśmy 210 tysięcy bloków wydobywanych z nagrodą 50 bitcoinów. Jak łatwo policzyć, w ten sposób wydobyliśmy ponad 10 milionów bitcoinów. Całkiem sporo. No, ale połowę. Tak. Potem następne 210 tysięcy bloków już miało nagrodę 25 bitcoinów. Kolejne 210 tysięcy bloków miało 12,5. Potem następne miało 6,25. A to jest tyle, ile mamy teraz. Jesteśmy. A kolejne 210 tysięcy bloków będzie miało 3,125 tysięcznych bitcoina jako nagrodę. Efekt tego jest taki, że matematycznie można obliczyć, ile tych bitcoinów będzie łącznie wydobytych, a ich będzie dokładnie 21 milionów. 210 tysięcy bloków wydaje się dosyć długim okresem, ale ponieważ jeden blok mniej więcej co 10 minut, no to łatwo policzyć, że to jest około 2 milionów 100 tysięcy minut, co tyle będzie robiony halving, a to każdy na kalkulatorze sobie policzy, że to jest mniej więcej co 4 lata. No właśnie, bo kryptowalutowcy nie świętują Sylwestra, to znaczy traktują to jako mniej ważne wydarzenie, oczywiście. Ale te 4 lata halving jest faktycznie świętowany. Czy dobrze pamiętam, że poprzedni halving był gdzieś w okolicach maja? Tak, coś tam, nie pamiętam dokładnej daty, to był w okolicach maja. Dzisiaj nagrywamy w piątek. W piątek
21 lipca 2023 roku. Aktualna predykcja mówi o tym, że za około 270 dni będziemy mieli kolejny halving. No właśnie. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? No słuchaj, popatrzmy na to troszeczkę... Bo w przyrodzie, ani w takiej klasycznej, ani w przyrodzie, ani w klasycznych finansach chyba nie znajdujemy takiego mechanizmu. Możemy poszukać. Wyobraźmy sobie, że popatrzymy sobie teraz na rynek wydobycia ropy. Rynek wydobycia ropy jest dosyć stabilny, jest mocno kontrolowany, to znaczy państwa są zrzeszone w kilku organizacjach, których te organizacje decydują, ile będzie wydobytej ropy. Czyli państwa nie wydobywają maksymalnie tyle, ile mogą, tylko jest to wydobycie ograniczone do ilości baryłek ropy dziennego wydobycia. No i teraz załóżmy, że mamy taki stabilny układ, wydobywane jest wszystko tak, jak potrzeba. Nagle jedna firma traci swoje złoża. Wyobraźmy sobie, że nagle firma, która odpowiada za 10% wydobycia światowego, przestaje móc pracować. Z jakiegoś niezależnego od niej problemu. Jakaś katastrofa naturalna. Albo po prostu jakiś błąd techniczny i stracone jest 10% mocy wydobywczych. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze, zanim reszta firm zdąży zareagować, to trochę zajmuje czasu, nagle na rynku pojawia się mniej ropy, niż wszystkie firmy były przygotowane. No bo rafinerie muszą pracować w trybie ciągłym, muszą mieć zapewnione dostawy, to nagle znika ta dostawa, zatrzymanie rafinerii jest bardzo kłopotliwe, potem wznowienie pracy jeszcze bardziej, no to rafineria mówi, ok, to musimy skądś z innego miejsca kupić ropę, no ale nie ma wolnej ropy. Każda ropa jest zakontraktowana już. No więc co się robi w takiej sytuacji? Mówi sobie, wiesz, ja wiem, że ty Czesiowi obiecałeś tą ropę za 100, a my ci damy 120, może daj ją nam, bo my ją kupimy za 120. Nie? No i w tym momencie mógłbyś sprzedać mi tą ropę trochę drożej, cieszysz się, zarobiłeś 20%, no ale w tej sytuacji Czesio, czyli jakaś inna rafineria mówi, o kurczę, to my teraz nie mamy ropy, no to my musimy znaleźć kogoś innego. I efekt domina, cena ropy zaczyna rosnąć, a to mówimy tylko o kilkuprocentowym spadku wydobycia. Zresztą to ma miejsce w każdej sytuacji. Wielki pożar rafinerii, jakaś katastrofa związana z kopalnią jakiegoś surowca. Oczywiście im surowiec jest bardziej niedostępny i im mniej punktów wydobycia, tym taka katastrofa ma istotniejszy wpływ na rynek. No i w Bitcoinie mamy sytuację bez precedensu. Otóż my wiemy dokładnie, kiedy nastąpi zmniejszenie podaży, zmniejszenie wydobycia. My nie czekamy na katastrofę, nie musimy mieć jakiejś inside newsa, wiedzieć, że na przykład jakaś firma planuje zlikwidować fabrykę albo wręcz odwrotnie, otworzyć nową fabrykę, bo tak, to można powiedzieć, że zwiększenie wydobycia to jest dokładnie ten sam efekt, tylko odwrotność. Tak. Tylko wszyscy wiedzą, jawne to jest, nie ma uprzywilejowanych osób, które mają jakąś tajemną wiedzę, niedostępną innym, ale wszyscy wiedzą, to jest jawna informacja, kiedy nastąpi zmniejszenie ilości wydobywanych bitcoinów. Teraz co każde 10 minut pojawia się na rynku 6 nowych bitcoinów. 6 nowych bitcoinów, które jest sprzedawane na rynku. Czyli po dzisiejszej cenie możemy powiedzieć, że na rynek wpada 6 bitcoinów, jeden bitcoin $30,000, czyli $180,000 co 10 minut zwiększa się rynek bitcoinów. Tak, jest coraz więcej tych bitcoinów. Ktoś musi je kupić. A teraz nagle na rynku zacznie się pojawiać nie 6 bitcoinów, a 3. Tylko 3. Co to oznacza? Właśnie, no bo jak patrzymy historycznie, to zawsze zbliżanie się halvingu w ogóle sprawiało, że cena bitcoina rosła. Tak, no i możemy teraz popatrzeć sobie historycznie na wykresy. Faktycznie w sytuacji, gdy
nałożymy na cenę bitcoina, najlepiej na cenę w ujęciu logarytmicznym, bo zmiana bitcoina ceny była tak drastyczna, że po prostu to się robią pionowe wykresy, więc żeby ten wykres troszeczkę spłaszczyć, to się stosuje tą skalę logarytmiczną, czyli jeden odcinek na skali ceny to nie zmienia ceny o 1, tylko zmienia rząd wielkości o 1. Czyli mamy jedną jednostkę, potem 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion i tak dalej. I jak na taki wykres popatrzymy sobie z nałożonymi punktami, gdzie jest halving, no to się okazuje, że faktycznie dochodzi do pewnej cykliczności. Otóż cena bitcoina przed halvingiem zaczyna być w miarę płaska, rośnie, ale nie jakoś dramatycznie. Tam się dzieją, są wzrosty, są spadki, ale generalnie im bliżej halvingu, tym cena ta bardziej tak delikatnie zaczyna rosnąć. Po halvingu również cena wcale dramatycznie nie rośnie, ale zaczyna stopniowo nabierać dynamiki. Coraz bardziej i bardziej przyspiesza, aż tam niektórzy mówią 100, niektórzy mówią 200 dni po halvingu mamy punkt, który nazywamy ATH, czyli tym punktem takim szczytowym. Następuje osiągnięcie szczytu, potem cena znowu zaczyna spadać do następnego halvingu i sytuacja się powtarza. Ważne jest to, że cena jak do tej pory przy każdym halvingu była wielokrotnie wyższa. Teraz również tego typu sytuacje będziemy mieli. Cena 30 tysięcy dolarów za bitcoina jest ceną wielokrotnie wyższą od tej ceny, która miała miejsce 4 lata temu. Tam było w okolicach 9 tysięcy, 8 tysięcy bitcoina, za jeden bitcoin. Poprzedni halving, jeszcze większa różnica. Poprzedni halving, jeszcze jedna. Więc można powiedzieć, że od halvingu do halvingu zawsze wszyscy byli do przodu. Czy będzie tak samo teraz? To jest pytanie już natury filozoficznej, które powinniśmy kierować do tych, którzy dumają nad tym, jak rozwija się świat. Nie filozoficznej, ale eschatologicznej. Eschatologicznej, tak, dobrze. Właśnie. Z drugiej strony można powiedzieć, że rynki, że tu nie ma jakiejś magii. To nie jest tak, że my poruszamy się w jakimś świecie bez mechaniki jakiejś, tak? W świecie fizycznym dochodzi do, czy mamy taką sytuację, że mamy powtarzalność, tak? Jeżeli pchniemy koło, no to ono poleci zgodnie z prawami fizyki, potoczy się przez jakiś odcinek drogi. To samo jak powtórzymy to mniej więcej będzie tak samo. Czyli każda akcja rodzi reakcję. Zwykle taką samą, zresztą chyba Albert Einstein powiedział, że głupcem jest ten, kto oczekuje różnych rezultatów, czy szaleńcem jest ten, kto oczekuje różnych rezultatów, powtarzając tą samą czynność. No i można powiedzieć, że do rynków finansowych również to można odnieść, bo ciężko nie zauważyć pewnej powtarzalności, ciężko nie widzieć tego, jak się patrzy na wykres, że ten cykl się powtarza. To jest pierwsza zależność, a druga zależność, która mówi o popycie i podaży. To jest najbardziej taka oczywista oczywistość, mówiąc klasykiem. Jeżeli zmniejsza się podaż, cena rośnie. Co więcej, mamy tutaj do czynienia z pewnym takim mechanizmem socjologicznym. Coraz częściej zaczyna się teraz mówić o halvingu. Tak. Nie tylko w branżowych mediach, ale ta informacja zaczyna się pojawiać na zewnątrz. Zarówno w postaci takiej, zbliża się halving, na pewno to koniec bitcoina, cena nie urosła tak jak miała i tak dalej, jak i zbliża się halving, będą znowu duże wzrosty, będziemy widzieli niesamowite efekty. Co to powoduje? Oczywiście dostanie się tej informacji do coraz większej rzeszy ludzi. Coraz większa rzesza ludzi, czysto statystycznie, zaczyna myśleć, hej, a może faktycznie warto tego bitcoina kupić. No i oni idą na rynek i kupują. Czyli z jednej strony mamy zbliżającą się obniżkę podaży. Właśnie, jedna rzecz. Bo nam nie ubywa podaży, tylko wydobycie nowych, czy dostarczanie nowej podaży. Tak, I to jest ważne, tak. Że podaż jak gdyby się nie zmniejsza. Podaż się nie zmniejsza, mamy jakby nowych bitcoinów na rynku jest coraz mniej, a osób, które chcą kupić, zaczyna być coraz więcej.
No i ten efekt nabiera takiego momentu, zaczyna jakieś napięcie być. Potem po halvingu sądzę, że po samym halvingu nie zobaczymy jakichś olbrzymich wzrostów, ale każdy nawet drobny wzrost będzie powodował, tak to już, to teraz już tylko do góry i tak dalej. No to ludzie znowu ich wyobraźnia będzie pobudzona, będą mieli eksplodujące wzrosty w swoich głowach i będą kupowali tego bitcoina. Prawda jest też taka, że nawet ci, którzy kupili w tym najwyższym punkcie po ATH, czyli po halvingu, tak? Czyli kupowali po najwyższej cenie bitcoina, jaka była w poprzednim halvingu, to w następnym halvingu sprzedawali z wielokrotnym zyskiem. Więc faktycznie możemy powiedzieć, nawet jak kupisz po najwyższej cenie w tym cyklu, to i tak zarobisz, jeżeli poczekasz trochę czasu. Oczywiście nie wiemy, ile czasu musisz poczekać, żebyś zarobił najwięcej, jak się da, ale jeżeli powiesz sobie, chcę zarobić 100%, to zarobisz 100%. No, jest taki zarzut stawiany teraz, czy taka wątpliwość zgłaszana a propos najbliższego halvingu i każdego kolejnego, że to ograniczenie podaży w wartościach bezwzględnych już nie będzie takie jak przy poprzednich halvingach, bo to przy pierwszym spadek wydobycia to było 25. 25 bitcoinów nagle pojawiało się co 10 minut mniej. A teraz ten spadek wartości bezwzględnej będzie wynosił 3 z hakiem. 325. No tak, ale kiedyś te 25 bitcoinów, jak był ten halving, warte było $100. Ale zostawmy na chwilę wartość. Ja wiem, że bo pytanie jest takie, czy w wartości bezwzględnej siła popytu rośnie dwukrotnie w tym czasie. No ja myślę, że jeżeli siła popytu nie urośnie, no to już spowoduje, że cena powinna podskoczyć. No tak, bo jeżeli wydobycie. Mamy cały czas, w tej chwili czysto symbolicznie możemy powiedzieć, mamy wpompowywany w rynek $180,000 co 10 minut. I to jest 6 bitcoinów, 6,25. A w przyszłym roku, nawet myśląc o tym, że będziemy mieli $180,000 wpompowywane w rynek cały czas co 10 minut, no to te $180,000 to będzie wartość 3 bitcoinów. Czyli czysto tak matematycznie możemy powiedzieć, że wzrost o 100% jest dosyć naturalny. No ale, bo zakładasz, Łukasz, że tutaj tym faktorem determinującym jest cena, a on jest jednak efektem. No bo zakładając, że popyt jednak jest stały. Ale popyt na ilość bitcoinów, czy popyt na wartość bitcoinów? No. Bo ja myślę, że na przykład w złocie, czy w benzynie, to możemy mówić o ilości. Popyt nigdy nie jest na cenę. No nie, ale popyt jest na... No właśnie, teraz możemy sobie powiedzieć, jeżeli popatrzymy na złoto pod kątem technologicznym, no to faktycznie fabryka, która potrzebuje złota, ona zużywa 1 tonę dziennie złota. Czy 100 kg złota dziennie. No i ona potrzebuje 100 kg. Tak. Natomiast jeżeli patrzysz z punktu inwestycyjnego, to ludzie myślą o wartości. Ludzie chcą kupić złoto o wartości $1 000 000 dziennie, bo tyle mniej więcej wchodzi nowych osób na rynek złota i one mają $1 000 000 w kieszeni i chcą kupować za $1 000 000 złoto każdego dnia. Teraz tak samo jest z bitcoinem. Mamy 180,000 nowych dolarów, które wchodzą na rynek i kupują. Oczywiście bardzo to wszystko upraszczamy, bo rynek nie jest taki prosty, ale mamy $180,000 wchodzi na rynek w tej chwili co każde 10 minut. I teraz ono nie wchodzi po to, żeby kupić 6 bitcoinów, to jest traktowane inwestycyjnie. Oni nie potrzebują bitcoina, żeby coś wyprodukować. Oni mówią, zamrażamy, czy kupujemy bitcoina o wartości $180,000. Ile tego bitcoina kupimy? Wiem, każdy jest różnica, bo ja mówiłem o sile popytu, a ja powinienem mówić o sile nabywczej. No bo ta siła nabywcza wyraża się faktycznie w dolarach. Tak. I że ona, jeżeli zostanie stała, no to wtedy wartość bitcoina faktycznie urośnie, bo się go mniej będzie pojawiało. No to są takie ciekawe deliberacje.
a propos, jak opowiadałeś o tych różnych mechanizmach, które dzieją się nawet w naszych głowach, kiedy nagle mamy świadomość, że to są ostatnie chwile, kiedy tyle bitcoina nowego jest na rynku, bo będzie mniej. Kiedyś pamiętam, Szczepan Benten powiedział, chyba tobie właśnie, i ty mi to później powiedziałeś, że to są ostatnie chwile, to był rok 2017, Tak. kiedy przeciętnego człowieka stać na to, żeby mieć jednego całego bitcoina. Że może kupić za swoją pensję albo po prostu może kupić, nie za pensję, po prostu może kupić jednego bitcoina, no bo przeciętny Kowalski powinien mieć 4000 zł, bo o takiej kwocie wtedy mówiliśmy, że będzie mógł. No oczywiście myśmy się troszeczkę tak śmiali, no tak, oczywiście bitcoin niedługo będzie kosztował pewnie i 20 000 złotych, no to już tak, nie każdy ma 20 000 złotych. Ciężko było przewidzieć, że 3 lata później, czy 2 lata później ten bitcoin kosztował ponad 200 000 złotych. No właśnie, ale właśnie, jeszcze jak opowiadałeś o tym, to sobie przypomniałem pewną akcję, którą zrobiło duża sieć handlowa w Polsce sprzedająca elektronikę, sprzęt AGD i tak dalej w 2002 albo 2001 roku, a może trzecim, bo to w tej chwili próbuję sobie to odświeżyć. Mianowicie polska sieć dystrybucji sprzętu elektronicznego powiedziała, że się zamyka na terenie całej Polski i że są organizowane wielkie wyprzedaże. Pamiętam, że byłem zaskoczony tym i pamiętam, że ludzie po prostu faktycznie jeździli i wykupowali cały sprzęt. Nikogo nie zastanowiło, że go nie ubywa spółek. I w momencie, kiedy już ta data miała nastąpić, to się pojawiły w całej Polsce billboardy, gdzie było powiedziane, żartowaliśmy. No proszę, nie byłem świadkiem tego. Tak, no bo byłeś za granicą, ale ta sieć ciągle istnieje. Napiszcie w komentarzu, czy wiecie, o jakiej sieci mówię. I czy wzięliście udział w panicznej wyprzedaży. Tak. To jakoś tak mi się skojarzyło z tym mechanizmem. Faktycznie myślę, że efekt tego, że wszystko w Bitcoinie jest jawne, pozwala trochę lepiej przewidywać, co się będzie z ceną działo, natomiast oczywiście nie w szczegółach. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, tego dnia będzie to, tego dnia będzie to, natomiast możemy powiedzieć, że patrząc z perspektywy takiego helikoptera, tak, czyli stratosferycznie, możemy powiedzieć, tak, cena Bitcoina wzrośnie, do tej pory wzrastała kilkukrotnie, tutaj też będziemy mieli tego typu efekt. Oczywiście, czy to będzie wzrost na poziomie do poziomu 150 000 dolarów, czy to będzie wzrost na poziomie 300 000 dolarów, a może nawet, jak niektórzy mówią, ponad $500 000 będzie kosztował dolarów jeden bitcoin, tego nie wiemy. Natomiast możemy... Ale i tak zagrałeś, te trzy opcje na pewno by każdemu pasowały. Nawet według ciebie najbardziej pesymistyczna. Tak, może się również okazać, że bitcoin będzie kosztował 70 000 albo 80 000. Tak mówią, że to jest pewna asymptotycznie zbliżamy się do jakiejś wartości, której nigdy nie przekroczymy. Oczywiście nie wierzę w to. No to jest niemożliwe, żeby tak było, ponieważ ilość osób, które w tej chwili są zaangażowane w bitcoina jest jeszcze bardzo mała. Co ważne, oczywiście duzi gracze są, mali gracze są istotni. Oni kupują w swojej masie bardzo dużo bitcoina i tu jeszcze jesteśmy cały czas przed, ale tak samo jesteśmy przed dużymi graczami. Ci duzi gracze tak naprawdę jeszcze nie pojawili się na rynku bitcoina, ponieważ rynek bitcoina dla nich jest za mały. No dokładnie tak. Zresztą słynna dyskusja teraz na temat ETF-ów, BlackRocku. Jeżeli to się wszystko powiedzie, to nagle na rynek wpłynie gigantyczna ilość pieniędzy, takich, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a bitcoina ciągle tyle samo. To znaczy tylko trochę nam przyrasta co każdy blok. Ja bym nawet powiedział, że podejrzewam, że ta ilość pieniędzy, te pieniądze, one już wpływają na rynek. Że ci duzi gracze, którzy planują wejść za pół roku w bitcoina, bo wtedy mniej więcej będą otwarte te ETF-y, to oni już teraz zapewniają sobie odpowiednią cenę, czyli już można powiedzieć dokonywany jest skup bitcoina, bo było nie było. Duzi gracze
oni zawsze zarabiają. Jeżeli ktoś traci, to traci tylko i wyłącznie ulica. I no to słynne powiedzenie, że należy kopiować zachowania dużych graczy, ono ma również zastosowanie w Bitcoinie. Problem jest zawsze taki, czy my wiemy, co robią duzi gracze. Dobra. Halving Bitcoina to nie jedyny halving, który świat widział. Chciałbym porozmawiać z tobą o Litecoinie i co ciekawe, no to jest taka kryptowaluta przez niektórych zapomniana, a jednak kryptowaluta o wielkiej kapitalizacji, historycznie istotna. Mówi się, że to jest pierwszy udany altcoin. Tak, no Litecoin, który tak naprawdę jest po prostu kopią Bitcoina, która ma różnice związane z czasem, co ile produkowany jest blok i ilością, tym ograniczeniem ilościowym, ile tych Litecoinów będzie. Tam jest taki współczynnik wynosi 4, to znaczy dokładnie. Podaż docelowa Bitcoina jest czterokrotnie, nie Bitcoina, tylko Litecoina, jest czterokrotnie większa niż Bitcoina, czyli nie 21, a 84. Blok trwa mniej więcej 2,5 minuty, więc tam po prostu tą czwórką się operuje. Jaka była według Ciebie motywacja, żeby stworzyć Litecoina? No, jaka była motywacja, to tak naprawdę nie wiemy. Pewnie pieniądze. Natomiast uzasadnienie było takie, że po prostu Bitcoin jest wolny. Chodzi o to, żeby było szybciej. No i faktycznie można powiedzieć, że tą obietnicę Litecoin spełnił. Jest szybszy, jest tańszy. Te transakcje przebiegają dużo bardziej tak gładko. No, wartość Litecoina również się zmienia cyklicznie, chociaż bardzo ciekawa sytuacja, o ile w poprzednich halvingach cena rosła kilkukrotnie pomiędzy szczytami, o tyle po ostatnim halvingu cena urosła tylko bodajże o 70%. Litecoinowym halvingu, tak, który miał mniej więcej 4 lata temu. No i proszę, teraz mamy 10 dni do halvingu Litecoina, czyli na sam koniec lipca, przełom lipca, sierpnia będzie halving, no i będziemy mogli obserwować, co się dzieje z Litecoinem. Ostatnio słuchałem kilku guru takiej analizy technicznej Litecoina. Oni się zajmują tylko i wyłącznie Litecoinem, albo przede wszystkim Litecoinem, oczywiście Bitcoinem również, ale Litecoin to jest ta ich główna pasja, no to oni różne mają spojrzenia. Jeden bardziej bycze, drugi bardziej takie niedźwiedzie, ale oboje byli zgodni co do tego, że jeżeli cena Bitcoina, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, jeżeli cena Bitcoina według tego ich modelu, jeżeli cena Bitcoina w ciągu 5 lat osiągnie $100,000, co się wydaje bardzo niską ceną, tak, to spodziewali się tego, że Litecoin może osiągnąć cenę, uwaga, między 500 a $1,000. Aktualna cena to jest okolice $90, $100, czyli oni prognozują wzrost na poziomie między 5 a 10 razy. Z czego to wynika? To znaczy, rozumiem, że jest jakaś dziedzina wiedzy, nauki i biznesu, która zajmuje się badaniem relacji pomiędzy ruchami na Bitcoinie i na Litecoinie. No wiesz, technicznie rzecz biorąc, to nie ma takiego związku. No bo dlaczego miałby taki związek istnieć? Z drugiej strony, psychologicznie taki związek istnieje. Przenieśmy to trochę na inną dziedzinę, czy inny obszar. Powiedz mi, no znamy grę w ruletkę. Tak. Znamy grę w ruletkę, prosta zasada, na razie sprowadzę to do tylko tej jednej zasady. 2 kolory, czerwony, czarny i równa liczba czarnych cyfr, równa liczba czerwonych cyfr, no i puszczamy kulkę, losowana jest liczba, raz czerwona, raz czarna, no i teraz widzisz, że wypadła czerwona liczba. Powiedz mi, co myślisz, jaka będzie następna? No, jeżeli by mi wypadły 3 czerwone pod rząd, to psychologicznie, chociaż wiem, że to nie ma nic wspólnego z statystyką, ale myślę, że kolejna będzie czarna. Dokładnie. Czyli jak widzisz 5 czerwonych, to już musi być czarna. I tak sobie możemy myśleć. Natomiast każdy rzut
Jest niezależny. Każdy rzut jest niezależny, a to oznacza, że tak naprawdę moglibyśmy mieć cały czas czerwone. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia 20 czerwonych pod rząd jest dosyć niskie, ale z drugiej strony każdy rzut jest niezależny. No i tak samo tutaj mamy do czynienia. Z jednej strony cena Litecoina i cena Bitcoina są niezależne, ale my psychicznie czy mentalnie odczuwamy pewną zależność. A jak my odczuwamy pewną zależność, to zaczynamy się w jakiś sposób zachowywać. Czyli wchodzimy na rynek, kupujemy, sprzedajemy, a tym samym wpływamy na cenę. Czyli to jest nawet jeszcze większa zależność, no bo przy ruletce nie mamy wpływu na to, jaki kolor wypadnie, ale w przypadku ceny Litecoina, Bitcoina mamy wpływ, no bo ludzie zaczynają kupować albo sprzedawać tego Litecoina. Jeżeli widzą, że Bitcoin rośnie, a do tej pory jak Bitcoin rósł, to Litecoin też będzie rósł, no to zaczynają kupować tego Litecoina, powodując wzrost jego ceny, a tym samym potwierdzenie swojej tezy, którą mieli na początku. Nie? No to bardzo ciekawe. A propos motywacji, to Charlie Lee, czyli ten człowiek, który stworzył Litecoina, on jak gdyby w 2011 roku dostrzegł jedną rzecz. Już wtedy dostrzegł ociężałość Bitcoina. Że gdyby ktoś, wtedy jeszcze mówiło się o tym, że być może Bitcoinem będzie kiedyś będzie się płaciło za kawę. Dzisiaj wiemy, że raczej nie znajduje to uzasadnienia ekonomicznego. Bitcoin traktowany jest jako takie cyfrowe złoto. A nikt z nas złotem, sztabką złota, czy nawet opiłkami złota nie płaci w sklepie. No więc Chociaż kiedyś płaci. Kiedyś się płaciło. No, złotą monetą się na przykład płaciło. No ale to inny temat. W każdym razie on powiedział, no to stworzę po prostu kopię Bitcoina, którą będę mógł zapłacić w sklepie. Wszystko lżejsze, stąd nazwa Litecoin. No, dokładnie. Tak to się wzięło. Natomiast przyznam szczerze, dzisiaj nikt nie myśli chyba o Litecoinie jako właśnie tej alternatywy do płacenia. Litecoin traktowany jest jako dobro inwestycyjne. I w gruncie rzeczy, i to jest pytanie, co twoja intuicja ci podpowiada, gdybyśmy wzięli to trio, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin. Żaden z nich nie reprezentuje sobą żadnej większej jakby doniosłości technologicznej. Teraz, żeby nie był źle zrozumiany. Bitcoin, czy Litecoin, czy Dogecoin w porównaniu do bogactwa, które daje Ethereum, smart kontrakty i tak dalej. No są biednie wyglądają. Zaraz ktoś powie, że no przecież występują smart kontrakty już na Bitcoinie. No wiemy o tym, że to jest jakiś tam eksperyment. Ale weźmy to trio. Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne, żeby te trzy różne monety z niezależnymi blockchainami, ale jednak bardzo podobnymi funkcjonowały? Myślę, że tutaj mówimy już bardziej o właśnie psychologii i o jakichś takich naszych sposobach myślenia. Bardzo ciekawe spostrzeżenie odkryłem, czy zauważyłem, usłyszałem od kogoś jakiś czas temu, gdy rozmawialiśmy o cenie Bitcoina i o tym, dlaczego jakiś token, nieważne, rośnie tak bardzo. Prosta zasada, która na początku wydawała mi się absurdalna, ale potem nagle zrozumiałem, że jednak ona jest prawdziwa nie dlatego, że ma sens, tylko dlatego, że my jako ludzie w pewien sposób działamy. Otóż teza była następująca. Nieważne, co kupujesz, ale chcesz mieć czegoś więcej. Jeżeli mam $100, mam $100 do zainwestowania, 1000. Tak. $1000 mam do zainwestowania i chcę kupić Bitcoina, no to kupię w tej chwili 1/30 Bitcoina. 0,03 Tak. 3, tak? No nawet nie 1/10, tylko 1/30. Jakiś ułamek, jakiś... Ale jak kupię sobie Litecoina, to będę miał 10 Litecoinów. Tak. 10. Przywiązujemy się do wartości całkowitych. Dokładnie. A jakbym kupował Doge'a, to miałbym w ogóle 1000. No lepiej mieć 1000 niż 0,03. Nie? I to mimo, że to nie ma sensu. Tak, to jest pułapka myślenia, w którą bardzo wiele osób wpada. Czasami dla zabawy, czasami świadomie, czasami nieświadomie, ale ulegamy magii liczb i w ten sposób niektóre coiny, które darły się do mainstreamu, tego naszego krypto, mainstreamu oczywiście, one stają się popularne i zaczyna ich wartość rosnąć. Tak według mnie stało się z Dogecoinem. Dogecoin, który nagle zyskał silnego promotora,
zaczęło być o nim głośno, o samym Dogecoinie, nie o promotorze, nie o to chodzi, no to spowodowało, że ludzie chcieli kupować tego Dogecoina. Mówią, a tam mam $10, kupię sobie 100 Dodge'ów. Co to jest tam, nie? Tak. I takich osób odpowiednia duża ilość nagle powoduje, że ta cena zaczyna rosnąć. No i efekt mamy teraz taki, że faktycznie Dodge jest warty setki razy więcej niż był warty 10 lat temu, mimo że jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Nie wnosi nic nowego. Tak? Nic nowego nie wnosi, a jednak jego wartość urosła. Po prostu ludzie szukają szans, szukają możliwości i wiadomo, że w tym tłumie na pewno, jeżeli popatrzysz sobie na 1000 największych w tej chwili według kapitalizacji kryptowalut, jestem gotów założyć się z Tobą o dobrą butelkę whisky, że w ciągu roku w tym 1000 będzie coin, który da zarobić razy 100. No, to nie musi się nam zakładać. W sensie znajdźmy kogoś, kto by się chciał z nami założyć o to. To jest jasne. Co oczywiście znowuż zmusza nas do refleksji, jaki jest sens niektórych monet. No bo jeżeli coś daje zarobić razy 100 w ciągu roku i nie utrzyma tej wartości, no to znowuż powtarzamy coś, co mówiliśmy już chyba tutaj wielokrotnie, to mieliśmy do czynienia z pewną grą hazardową. Ktoś postawił po prostu w ruletce na zero. Tak, i zero wypadło. Tak. Ja bym powiedział, że bo teraz może pojawić się zarzut, no tak, to wszystko jest fake, tutaj jest jakieś takie bzdury. Ja powiem, to występuje również od lat. Tak, nie możesz, to jest cecha na działkach budowlanych. Ludzie czasami kupują działki budowlane w dziwnych miejscach, czasami bardzo przypadkowo, nie mając żadnych ekstra wiadomości. Kupują, zapominają, a to nagle rok później się okazuje, że 100 metrów od ich działki będzie węzeł drogowy ze zjazdem i dobrym dostępem i nagle wartość gruntu, który był nigdzie, nagle rośnie niebotycznie. No choćby memowy bardzo centralny port komunikacyjny, czyli to wielka inwestycja rządowa. No, lokalizacja tego punktu na pewno wpłynęła na wartość gruntów w okolicy. Tak, a jest jednak pewna różnica. Mianowicie ta wartość się już utrzyma. Chyba, że zmienią plany, ale chodzi mi o dokładnie. To, że... tak, natomiast jeżeli jakiś token daje nam zarobić razy 100 i nie utrzyma tej wartości, no to było... Żaden nie utrzyma. Żaden nie utrzyma, to zawsze są chwilowe wzrosty. Cała sztuka w tym, żeby nie popełnić błędu tego, że jak doszło do 100, to na pewno dojdzie do razy 1000. Nie? To się tak nie da. To jest ten problem. To naprawdę najtęższe głowy potrafią zrobić, a cała reszta powinna stosować tą taktykę DCA, o której ja zawsze staram się mówić, czyli po prostu systematycznego kupowania. Nie zarobimy najwięcej na świecie, ale zarobimy znacznie więcej, niż gdybyśmy, przynajmniej niż ja bym grał na rynku i próbował kupować w dołkach i sprzedawać na szczytach. Ja stosuję taktykę odwrotną, kupuję na szczytach, sprzedaję na dołkach. To tak, większość chyba tak robi. Ale zobacz, jakbym kupił na szczycie halving temu, czyli kupiłbym za $20,000 bitcoina, jestem zarobiony. Tak, oczywiście. Jakby tutaj reguły gry są właśnie znane. Oczywiście zawsze pytanie jest takie, czy ta reguła ma charakter absolutny, tak? Czy ona się będzie powtarzać. I tutaj tego pewnie nie jesteśmy, ale bardzo mocno w to wierzymy. Nie tylko wierzymy, tylko bierzemy pod uwagę wszystkie pozostałe parametry. I gdyby nie zmiany polityczne, to moglibyśmy się tego trzymać, ale widząc to, co się dzieje w kontekście przepisów, choćby samej Miki, czy tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no to jest ten element zaburzający. Na pewno żyjemy w ciekawych czasach i będziemy świadkami wielu ciekawych kwadransów z Kangą i no comments, bo będziemy mieli co komentować. No może poświęćmy ostatnie 5 minut na to, żeby porozmawiać o XRP i Ripple'u i sprawie w SEC-u. Temat staje się coraz bardziej ciekawy, bo nie ukrywam, pierwsze informacje
wywołały pewien szok i niedowierzanie. Ripple wygrał. Potem był wylany kubeł zimnej wody. Nie, to wcale nieprawda. Remis. I to nawet remis nie taki pewny. No i teraz zaczynam docierać. Przeczytałem sobie kilka fragmentów tam z wyroku i faktycznie zaczynam dochodzić do wniosku, że my tu nie mówimy o wygranej XRP, nie mówimy o remisie, tylko mówimy o totalnej porażce SEC-u. Tak. To jest totalna porażka SEC-u. Krótkie przypomnienie. SEC złożył 3 pozwy. Jeden przeciwko Ripple, organizacji Ripple, za to, że ona sprzedawała token, który był papierem wartościowym. Oraz po jednym dla każdego z głównych założycieli, nie pamiętam w tej chwili ich nazwisk, przepraszam bardzo, którzy sprzedawali też Ripple'a i ich SEC oskarżył o to, że sprzedawali w nielegalny sposób papier wartościowy. No i co się wydarzyło? Wydarzyła się niesamowita sprawa. Otóż okazało się, że sędzia wydał wyrok, w którym jednoznacznie, to jest w prawie amerykańskim ma to bardzo duże znaczenie, bo prawo amerykańskie to jest prawo precedensu. Zostało stwierdzone, XRP jako token to nie jest papier wartościowy. To nie jest papier wartościowy. Co więcej, to nie jest również towar. Sędzia powiedział, to nie jest towar, to nie jest commodity po angielsku, ani security. I to jest coś bardzo ciekawe, jaki jest tego efekt. Otóż okazuje się, że i sędzia to bardzo ciekawie uzasadnił, że o ile organizacja Ripple, która sprzedawała do instytucji, może troszeczkę backgroundu, token XRP nie był sprzedawany przez ICO. Token został wygenerowany, po czym 80% tego tokena zostało podarowane w organizacji Ripple. 20% zostawili sobie twórcy. No i teraz organizacja Ripple zaczęła sprzedawać do instytucji token z odpowiednimi umowami inwestycyjnynymi i tak dalej. I tutaj faktycznie sędzia stwierdził, czy sędzia stwierdziła, tak należy powiedzieć, znajoma sędzia powiedziała, że jak o niej się mówi sędzina, to czuje się bardzo słabo. Ale to zostawmy. Otóż sędzia powiedziała, że uwaga, to było security, ponieważ Ripple obiecywał zyski. Nie chodzi o fakt obiecywania zysków, tylko kupujący mieli powiązanie tego, że zyski będą wygenerowane przez organizację Ripple. Że organizacja Ripple ma wpływ. Natomiast jak ktoś kupował token Ripple na giełdzie, to nie było tego powiązania. Sędzia stwierdziła, że nie ma, że większość osób kupujących token XRP nawet nie wiedziała o istnieniu organizacji Ripple. Nie widzieli związku pomiędzy ceną XRP a działaniami organizacji Ripple. I w związku z tym sprzedaż na giełdzie tego tokenu nie nosiła znamion sprzedaży security i sam token nie może być uznawany za papier wartościowy, dlatego dwie osoby, które zostały oskarżone, nie ma jeszcze ostatecznego wyroku, ale jakby naturalną konsekwencją ich wyroku i wszyscy prawnicy tutaj to jednoznacznie mówią, że wyrok zostanie wydany na rzecz tych pozwanych, że oni nie dokonywali nielegalnych transakcji, bo oni sprzedawali swoje tokeny tylko i wyłącznie na giełdzie, na rynku. I to samo dotyczy tych tokenów, które sprzedawała organizacja Ripple na rynku, bo ona też sprzedawała bardzo dużo tych tokenów na rynku. Jedyna rzecz to te umowy inwestycyjne, gdzie firmy, instytucje kupowały token XRP, bo miały obiecane, że organizacja Ripple będzie działała na rzecz tego, żeby podnieść wartość tego tokena.
To jest mega ciekawe i zawiłości prawne i też to, że w Stanach jest prawo właśnie precedensowe, czyli common law. Sędziowie niejako tworzą prawo poprzez wydawanie wyroków precedensowych. Chociaż czasami bywają te precedensy łamane. Tak. Ale tak. to jest świadome i wymaga skomplikowanego postępowania. Natomiast to, co jeszcze, niech już będzie przed ciekawostkami ostatnie spostrzeżenie, to, że Ripple nie jest ani commodity, ani security, przypomina mi z zajęć fizyki. Uczono nas w podstawówce, że są 3 stany skupienia. Stały, ciekły I plazmy. I gazowy. No właśnie. A później pojawiła się plazma, która to wszystko jak gdyby zepsuła. Dzisiaj tych stanów skupienia to już nie wiem ile jest. Nie wiem, czy nie ma jeszcze jakiegoś 5. Nie jestem fizykiem, to moja wiedza pochodzi tutaj już wyłącznie z prasy popularno-naukowej. Ale mamy do czynienia teraz z znowuż jakąś substancją legislacyjną, co do której nie ma żadnych przepisów. I Tak. jak rozumiem, Ripple i też pozostałe kryptowaluty będą broniły się w ten sposób, że SEC po prostu nie ma nadzoru. Tak, jest taki trend w tej chwili właśnie, że SEC przekroczył swoje uprawnienia i wszedł w temat, który jego nie dotyczy, nie badając wcześniej i nie uzyskując potwierdzenia, że to jest obszar jego działania. Czyli ktoś nie odrobił zadania domowego. Jak to się będzie toczyć, to się dowiemy. Łukasz, ciekawostki. Jaką ty dzisiaj masz ciekawostkę? Czyli największy ciężar wiedzowy naszego dzisiejszego odcinka. Otóż słuchajcie, drodzy widzowie, zanim go powiem, przypomnę, łapki w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, ponieważ zależy nam na tym, żeby docierać do jak największej ilości osób, a skoro jeszcze z nami jesteście, to znaczy, że nie było tak źle. Polecajcie ten program swoim znajomym, zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób, a oprócz tego każdy z nas lubi, jak wszyscy pracownicy działu marketingu są szczęśliwi, uśmiechnięci, a każdy dzwoneczek to wielka radość wśród naszych marketingowców. Mój fakt. Ciężka, wagowo informacja. Otóż dowiedziałem się całkiem niedawno, że ilość ludzików Lego, czyli ludzików Lego, figurek, tak małych, jest więcej niż ludzi. I to jest mój fakt na dzisiaj. A mój jest taki, że państwo, które ma najdłuższą granicę z Francją, to Brazylia. I tymi faktami was pozdrawiamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, Sławku. Dzięki. Dzięki.